Cześć, z tej strony Damian ze Skating School. W tym materiale nauczymy się techniki o nazwie trójka. Jeżeli nie wiesz, czym jest trójka, to zobacz teraz, jak ja ją wykonuję, jak wygląda ta technika. Tak właśnie wygląda trójka, lub mówiąc inaczej, często też o tym mówię młodszym adeptom mojej szkółki, ptaszek, bo tak jakbym rysował takiego ptaszka. Więc jeżeli interesuje Cię opanowanie tego typu techniki, to zapraszam do oglądania tego materiału. Co trzeba potrafić, aby wykonać trójkę? Tutaj już się zaczynają trochę schody, że tak powiem, bo trzeba najpierw zweryfikować, czy mogę podejść do tego tematu. Jeżeli nie, to będę potrzebował pomocy w materiałach wcześniejszych, bądź link znajdziesz w opisie pod filmem oraz w komentarzu do mojego kursu na stronie, który jest znacznie dokładniej opowiedziany, w którym jest znacznie więcej kroków. To już jest tego typu ćwiczenie, że trzeba najpierw zweryfikować swoje umiejętności, czy możemy podchodzić do tego typu techniki. Więc zacznijmy od tego, że powinieneś już potrafić, powinnaś bądź powinieneś na zewnętrznej krawędzi sobie jechać z jedną nogą z tyłu na jednym kółeczku. Cały ciężar ciała mój spoczywa na tej zewnętrznej tutaj krawędzi, tak? Jest mocno ugięte kolano, jestem nad nim pochylony. Powinieneś już to potrafić. Jeżeli z tym jest problem, można robić to na zasadzie jazdy w przód w ten sposób. Tak jak już się wyuczysz wejścia samego z przodu, to próbujesz wyjść na zewnętrzną krawędź. Tutaj tylko tak podpowiadam, jak to może wyglądać w ten sposób. Wyjście na zewnętrzną krawędź. To samo oczywiście musisz potrafić na dwie strony. Ok, jeżeli tego nie potrafisz, no to masz dwie opcje. Albo po prostu to ćwiczysz tak długo, aż Ci wyjdzie i wtedy próbujesz. Albo szukasz fachowej pomocy, link w opisie poniżej pod filmem oraz w komentarzu do kursu na mojej stronie, który jest znacznie dokładnie opowiedziany, w którym jest więcej materiałów, więcej niuansów, kruczków i stopni, aby po prostu płynniej wejść pod tą górę, która się nazywa trójka i zaawansowana jazda na rolkach. Tam jest taki między innymi materiał sekrety jazdy tyłem. Niby jazda tyłem, niby tak, ale naprawdę bardzo mocno Ci pomoże właśnie w tego typu przejściach, technikach i w zasadzie ustawia Ci całą naukę zaawansowanej jazdy na rolkach jakby idealnie step by step. Dobra, załóżmy, że już to potrafisz. I co teraz? W tym momencie próbujemy sobie jakby samo wejście zrobić, bo zobaczcie, jak to tu wygląda. Jest jazda, jest wejście, tu jest kąt prosty, tu się odbywa flip i jest wyjście na wewnętrznej krawędzi. Z tej strony pokażę, jest wejście na zewnętrznej krawędzi, mocno ugięte kolano, jest flip, wyjście na wewnętrznej krawędzi. I teraz uczymy się samego wejścia, czyli robimy to nasze ćwiczenie, które już pokazywałem, hop, teraz mocniej uginam kolano, aż paluchem zadarłem. Teraz uwaga, na zewnętrznej krawędzi mocniej uginam kolano i robię wejście do środka koła. Mocniej na zewnętrznej krawędzi wchodzę. Bardzo kluczowe jest tutaj to zejście na kolano i takie odpompowanie, tak? Odpompowanie. Jeszcze raz zobaczcie, spróbuję troszkę wolniej pokazać, czyli jadę na zewnętrznej krawędzi mocniej, hop. I wychodzę. Tutaj ta rolka powinna Ci już robić takie tak powinno zrobić w ten sposób. Namalowałem sobie na środku jakby pomocniczo naszego ptaszka albo też trójkę. I teraz uwaga, jak wchodzisz do trójki na tej zewnętrznej krawędzi, to trzeba mocno naprawdę ugiąć kolano. Naprawdę mocno trzeba ugiąć to kolano, bo tutaj jest bardzo ważne, że jak wykonujemy trójkę, to jest wejście nisko, wysoko i nisko. Ok? Żeby zrobić tego flipa, flip to jest jakby przejście z tej krawędzi na wewnętrzną, tak, tutaj, to musisz naprawdę wykonać taki ruch dół, góra, dół, dół, góra, dół. Musi być szybko, bo jeżeli to zrobisz wolno, to nie utrzymasz pozycji, wszystko się rozkrzaczy, wykrzaczy i nie uda nam się wykonać trójki. Ok, co następnie? Jak już potrafię wejść sobie w ten sposób, jak Wam pokazywałem, tak, czyli pokażę teraz z przodu, jak już potrafię sobie mocniej i wyjść, zobaczcie to odpompowanie, zobaczcie na pracę mojego kolana, hop,
tak, naprawdę na zewnętrznej krawędzi i odpompowuję w górę. To muszę się nauczyć samego flipu. I flip mogę się nauczyć na razie tylko i wyłącznie w linii prostej, potem to w czasie jazdy po okręgu łatwiej jest zrobić na krawędziach. Natomiast na samym początku, hop, w ten sposób jestem na dole, zobaczcie, moja pozycja tak, koło dalej jest z tyłu, z tego wyszliśmy, to była nasza pozycja początkowa. I teraz jak mam to, robię góra i od razu dół. Ale próbuję wtedy na przednim kółeczku jakby się obrócić i bardzo szybko obrócić się do jazdy tyłem, zrobić sobie 180 stopni. Hop, hop, tak? Jak nie dokręcę, nic się nie stało, teraz też nie dokręciłem, tak? Ale w czasie jazdy to samo nam będzie wychodzić. Tutaj nie ma idealnego przejścia 180 stopni, tylko jest właśnie takie bardziej 90 stopni. Więc tutaj naprawdę w ten sposób próbujemy, czyli ciężar na jedną nogę, druga jest lżejsza, dużo lżejsza, leciutka. Uwaga, już jest dzisiaj ciepło, a już trochę czasu jeżdżę. I teraz zrobię odpompowanie w górę. I znowu w dół, przysiadam z powrotem. Mój balans musi zejść nisko, żeby znowu złapać równowagę. Bo już chyba wiemy, pamiętamy, że czym niżej, czym bliżej ziemi, czym bardziej ugięte kolana, tym lepsza równowaga, tym lepszy balans, tym pewniej się czuję na rolkach. Więc tutaj jest na moment tylko podejście do góry. Jeszcze raz, jest na moment tylko podejście do góry, po to, żebym mógł za chwilę bardzo szybko znowu zejść w dół i łapać z powrotem swój balans. Więc jak nawet się przyjrzymy samej trójce, to mamy jakby 3 etapy. Trójka i 3 etapy, czyli wejście, flip, przejście jakby z jazdy przodem do tyłu i wyjście. Wejście już sobie ćwiczyliśmy. Flip w miejscu sobie ćwiczymy. W ten sposób, tak jak Wam pokazałem, tutaj musi być odpompowanie z tego kolana. Jest bardzo mocno ugięte. Cały ciężar staram się mieć na tej nodze. Jest przejście, hop, na drugą stronę. I teraz, jak już potrafię w miejscu wykonać flip, potrafię robić wejście, to staram się robić to również z wyjściem jakby po samym okręgu, czyli hop, hop, tak? Zobaczcie, ta noga moja na jednym kółeczku, hop, przeskakuje, przez moment przeskakuje po prostu na drugą stronę, tak? Jest to bardzo ważne i ona delikatnie opada na ziemię. Jeżeli Wam bardzo mocno ta noga leci, to trzeba poprawić balans na tej, która wykonuje czarną robotę. Zobaczcie przodem, jak to wygląda, czyli jakby jest tutaj wejście, hop i Naprawdę ten timing jest bardzo istotny, czyli musi być dół, góra, dół. Jak zrobisz to zbyt wolno, będzie źle. I naprawdę mocno już uginajcie kolana. To nie jest takie hop, siup. Jak ktoś robi na prostych kolanach, może się skończyć to po prostu upadkiem dosyć nieprzyjemnym. Więc tutaj naprawdę już bardzo skupiajcie się na kolanach. Jest to poziom zaawansowany, nie powinienem znowu tego przypominać, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi na kolana. No i co? Próbujemy, jeżeli potrafię coś takiego, to mamy jeszcze kilka testów. Test pierwszy polega na tym, że robię sobie wejście i wyjście czyste, tak? Wejście na kółku, wyjście czyste. Drugi test jest taki, że jest wejście czyste, a wyjście na kółku. Czyste to znaczy druga noga jest w powietrzu, tak? Czyste, hop i kółeczko, tak? Jest czyste, hop i kółeczko. Jeżeli czyste wejścia sprawiają Ci problem, jest jeszcze taka międzyfaza, czyli znowu jakiś dodatkowy kroczek. Możesz wchodzić na kółeczku, ale starasz się tym kółeczkiem jakby jak ping-pongiem odbijać. I tutaj najlepiej sobie wejść jakby normalnie, wyjść i próbować tą nogą, tym kółeczkiem sobie odbijać. Pokażę jeszcze raz, czyli wchodzę w ten sposób, robię flip i teraz zobaczcie tutaj moja prawa noga z tyłu jakby odbijała się na tym pierwszym kółeczku. To jest taki etap przejściowy. Co później możemy robić z samą trójką? Możemy ją robić na drugą stronę, więc tak, polecam Wam jej się nauczyć na drugą stronę, czyli drugą nogą, w ten sposób, hop. Nie będę już teraz pokazywał dokładnie tych samych ćwiczeń jakby na drugą stronę, bo nie o to chodzi. A jak już potrafię sobie robić na drugą stronę, wyćwiczyłem dokładnie w ten sam sposób, jak uczyłem się strony dominującej, to staram się łączyć nasze trójki i wychodzi właśnie z tego coś takiego, co pokazałem Wam na samym początku. Czyli jest wejście,
wyjście, od razu na drugą nogę, wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście, tak? Już naprawdę jest mi ciepło, ale zobaczcie, tutaj jeszcze Wam podpowiem właśnie, jak to wygląda. Czyli zobaczcie, mam wejście, wyjście i teraz ta noga jak wyszła, to był to moment do odepchnięcia się, tak? Zobaczcie, jest wejście, wyjście, teraz mam moment na odepchnięcie, widzicie? I próbuję na drugą stronę wykonać dokładnie to samo. Co można jeszcze później dorobić? Można dodać samą przekładankę i tu też Wam polecam na dwie strony. Zobaczcie, jak wygląda ta technika. Przypuśćmy, że jedziemy właśnie na jednej nodze, robię trójkę, wyjście pod przekładankę, tak? Już bardzo fajnie to zaczyna wyglądać, jest naprawdę fajny fan. Wchodzę, trójka i jest przekładanka. Na drugą nogę jest trójka. Można to sobie robić jakby na dwóch ptaszkach teraz, tak? Czyli na dwóch trójkach. Przekładam, przechodzę. Hop. Przekładam, przechodzę. Hop. Przekładam, przechodzę. Hop. Tak? Cały czas mogę robić trójkę na lewo z przekładanką, wyjście na drugą trójkę na prawo z przekładanką w tył. Multiplikować coś takiego już zaczyna naprawdę to wyglądać. Można trójkę robić również na wewnętrznej krawędzi i wyjść na zewnętrzną. Jest to już tak. Inna technika, bardzo podobna, ale tak jak wchodziliśmy na zewnętrznej, wychodziliśmy wewnętrzną krawędzią, tak? To teraz właśnie jakby z wejście przodem pokażę. Hop, hop, tak? Tutaj też próbujemy to na dwie strony. To jest po prostu inna. Trójka jest też, no jest też trudna, jest nawet trudniejsza od tej pierwszej, którą nauczyliśmy się teraz. W porządku, jak widzicie, dzisiaj jest mega parno, bardzo jest gorąco, chociaż nie wygląda. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Jeżeli pomogłem Ci w jakikolwiek sposób tym filmem, to proszę Cię, kliknij łapkę w górę, subskrybuj i napisz jakiś komentarz dla samego algorytmu YouTube. Dzięki temu YouTube stwierdzi, że ten film właśnie jest pomocniczy dla ludzi i ludzie, którzy będą chcieli jeździć na rolkach i uczyć się podobnych technik, łatwiej do tego materiału trafią. Więc bardzo będę Ci wdzięczny, jeżeli cokolwiek napiszesz w komentarzu pod filmem. W porządku, przypominam, że jeżeli na początku nie potrafiłeś tych technik, które pokazałem, które są jakby wejściowe, żeby w ogóle zacząć, to musisz je bardzo dobrze wyćwiczyć. Jeżeli nie, to w linku pod filmem znajdziesz po prostu kurs zaawansowanej jazdy na rolkach, gdzie już naprawdę jest bardzo dużo zaawansowanych technik. Bardziej to dokładnie jest opowiedziane i są materiały niepublikowane na YouTube. W porządku, trzymam kciuki, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!